Witam bardzo serdecznie, ja jestem Ksaren, z kolejny odcinek z Enderala. W poprzednim odcinku zaczęliśmy grę i trochę zeksplorowaliśmy opuszczone miejsca typu świątynie, ruiny i tak dalej. Idzie nam w miarę dobrze, lepiej niż poprzednio jak ja grałem, także ja się cieszę. Jakieś ciuszki, weźmiemy sobie wszystko. Mamy dużo tego miejsca. No czemu nie, najwyżej sobie wywalimy. Robiliśmy sobie tu trolla, zobaczcie tej pułapki. Cieszy mnie to, bo nie musieliśmy jakoś z nim kombinować. Quick saving sobie weźmiemy, cieszy mnie to. Oj, zapomniałem jeszcze jednej rzeczy zrobić. Dobra, możemy ruszać. Sun Coast. No i co? Zbliżamy się do miejsca, w którym kończyłem moją poprzednią sesję. Mam przypuszczenia, dlaczego tak się stało. O, tu widzimy wilka. Mam przypuszczenia, dlaczego tak się stanęło. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Wilka. Wilki w tej grze nie są tak łatwe jak w Skyrimie. Oj, chyba coś złapałem nieprzyjemnego. Ajajaj. Weird fever. Zmniejszyli mi ile mogę przedmiotów nosić. No niestety. Wiedzieli co ja chcę zrobić. Nie. Ta gra w każdym momencie mnie karze. No dobra. To jest mechanika, która występowała mało w Skyrimie, czyli łapanie jakichś tam chorób, czy innych tam objawów negatywnych. Mało tego było w Skyrimie. Weźmy sobie jeszcze, zróbmy favoritos. To longbowa sobie weźmiemy. Apeki raczej, no nie ma sensu, weźmy sobie magię i to też. I żebyśmy sobie mogli pod Q zmieniać Old Sword, Iron Sword. Lecimy dalej. Jak na razie pierwszy przeciwnik, pierwszy wilk pokonany. I tak nie będzie fajnie. Roślinki, zawsze coś. O, wiecie co. Byśmy mogli blokować. Mi się wydaje, że to będzie lepszy pomysł niż dwie broni. Zobaczymy. Właśnie to też problem jest to, jak używasz mocnego ataku, to dużo staminy to żera. W Skyrimie aż tak nie było. Także to jest też problematyczne. Trzeba trochę w staminę dać moim zdaniem. Ale to już niedługo. Wyjście wilku, zobaczcie. Tu są wilki, tu są te przeklęte wilki, ich jest dwóch. Także sobie jakoś z nimi trzeba poradzić. Trzech ich jest. Chyba nie są w stanie do mnie dobiec jakoś. No nie jest to taktyka zbyt w moim stylu.
ale w walce wręcz z tymi trzema wilkami nie dałbym rady po prostu i bym musiał loadować mojego save'a. Więcej czasu by to zabrało. Dodatkowo tutaj nie ma czegoś takiego, że ulepszamy cechy poprzez używanie tych cech, na przykład tych łuku, to zwiększa tam skille z łuku, także nie muszę się o to martwić. Robiono to w takim stylu. Udało nam się zabić 3 wilków, akurat wszystkie strzały nam wystarczyły, także jestem zadowolony. Nie mogę wziąć tych strzał, trochę lipa. Jajaj. Trochę Lipton. No cóż. Jeśli mi się to podoba. Dobrze idzie, dobrze idzie. Dobrze robią chłopaki. Tutaj jest jakaś. Tajemniczy X. Weźmy sobie, zobaczmy. Potem zacznie kopać. I co mamy? Nie, raczej tego nie bierzemy. Learning books, fajnie. Szacha, niepotrzebny nam szacha, nie stanie. Może jakieś gruby był człowieka. A my go wykopaliśmy, a to jego zwłoki, szczątki. Nie byłoby to raczej miłe. O! Też to nam się przyda. No i co? Ja mam wielką nadzieję, że ten Bóg się nie wydarzy. Bo to byłoby dość... Jakieś kraby. Myśmy ich zabili od razu. Zobaczcie, jak się ich tłucze, te kraby, te małe. To jest po prostu coś niesamowitego. Te kraby nic nie mają. Expy zawsze wezmę, jaki jest, zawsze jest jakiś exp. Nie narzekam. O! Tu jakaś zbrojka, mi się to podoba. Tak, to jest zbrojka. Nareszcie. Pikaks kolejny. A nie, to jakaś busta butelka powinien. Jakieś buty? Tak? Tak, ciężkie buty. Bardzo dobrze. Nareszcie. Jakiś bread. Krzesło. Ciemno się robi. Ja nie spać. A ja nie mam gdzie spać. Ja mam spać. Ciemno. Może bym poszedł spać. O! Elfa. A ja sobie tu przed chwilą uleczyłem. Ajajajajaj. Tutaj jest jakieś... Wezmę sobie. Najwyżej wypuszczę na wolność. Tutaj też jakieś latające. Dróżka ładna. Tu coś się znajduje. Musi ta. Nic się nie znajduje. No dobra. Ten odcinek może będzie krótszy. Pierwszy zrobiłem taki dłuższy, no niech se będzie. Zachęci, może nie. Zobaczymy. Widzimy jakichś ludzi. Mam nadzieję, że nie będą mieć złych namiarów. Ja sobie robię jakieś czyny safowe. Mam nadzieję, że nie będą mieć złych namiarów. Dzień dobry. Now would you look at that? I knew I'd seen someone scrambling in the mountains. What brings you here, my sir? Lubię. Dubbing tej postaci jest taka uspokojąca. Ja pytam mnie... Dobra, nie będę. Who am I? Findeliers, apothecarius by my path. Pleased to meet you. And you are at Sun Coast, in the south of Enderal. Where are you from? But wait, don't tell me. I know that accent. Nerin, isn't it?
There we go. Everything's locked up. At least for the night we should. Wait a second. Who's that? Just an adventurer on his way. No reason to worry. No reason to worry. For heck's sake, Finn. How do you know that this guy isn't with the bandits? You said you'd call me if anyone showed up. And now you're standing here, having a chat with him as if this were the bathing house of Ark. Lo and behold, we are still alive. Now, is there anything else, Carbos? I've got my eye on you. Touch any of our stuff, and you'll regret it. May I present Carbos, as he lives and breathes. Sorry about that just now. That's just how he is. In any case, if you don't need any more help, I'd suggest you move on. Follow the way east behind the dam house. It'll lead you to a village called Riverville. Ah, here, take this. Truth be told, you don't look so healthy. Your eyes. Well, whatever. There's something peculiar about you. I don't know how else to say it. I would examine you myself, but we don't have the right equipment with us. So if I were you, I'd ask a priest in Riverville to have a look at you. Coś mam z oczami. Who knows? Maybe you caught something in that temple. There's Ojejku. something. Who knows? Maybe you caught something in that temple. Can I trade? O, Yeah, why not? Show me what you've got. Maybe I have some things you can use. czy ja mogę mu coś sprzedać? Mogę. Crystal coin. Proszę. Ile on ma pieniędzy? 100. Light Magic, nie. Powiedzmy Elementalizm, no raczej nie. Marksman. Hunt raczej nie. Sneak raczej nie. To sprzedamy. To sprzedamy. Niech będzie, to też sprzedamy. To też. To chyba mamy jeden. Proszę. Już nie ma pieniędzy. Unlucky, ale mam nadzieję, że ma książkę do... Nie ma. Niech będzie. Heavy Armor. Jeden kupię. To już mam. Tam dałem. No i co? Może jeszcze mu coś sprzedam, bo dostał gotóweczkę. Coś mu jeszcze dam. No to też raczej nie szały. Dobra, to. Niech będzie. Well, what can I tell you? This is the Sun Coast in the south of Enderal. A pretty peaceful area, except for all the animals and bandits that have recently started going crazy. And, well, that's pretty much it. I think you should ask the people in Riverville if you want to know more. They certainly have some stories to tell. To an adventurer? If you ask me, what you need before you adventure anywhere is some good old-fashioned shut-eye. But yes, there are some places. The Three River Watch, for example, right there below the stone arch. It was once an old trading post, but now it's full of shady characters. Ah, and there's also a big Pyrian ruin south of it.
Okej. By the Black Guardian, you really are an outlander, aren't you? My path is... well, it's just me path. My role designated to me by Malthus. A kind of calling, if you will. Not exactly. Malthus designates our place in society, generally the same one our fathers and forefathers occupied. I walk the path of the erudites, and there's also the manufacturers, the sublimes, and, of course, the pathless. Within these roles we are free to choose a profession, but certain vocations that are available to an erudite are not permitted to a manufacturer, which is one path below. However, below does not mean that it is in any way inferior. Everyone on Enderal does what they do best, and who would know better than the gods what exactly that is? Men or women who have never received the path consecration, or those who have broken their path. Brigands, glimmer dust smugglers, murderers, well, you know. Well, I didn't come up with it. Dobra. Don't mention it. I wish you a quick recovery and safe roads. Walk blessed. Carbos, do we need this still tomorrow? Or can I clean all the tools? Wait, Spin, I'm playing. Don't bother me. I guess that means no. Co się stało? By the righteous path. What happened to you? You look as if you've met the Black Guardian himself. Oto dlaczego tak się moja reakcja, ponieważ w poprzedniej sesji jak grałem, to w tym momencie nie pojawiła mi się ta gorączka i po prostu nic nie mogłem zrobić i byłem uwięziony w tej lokacji i po prostu dupa. A teraz normalnie działa, także jestem zadowolony, mam nadzieję, że nie będzie żadnych bugów w tej grze. Jestem zadowolony. No dobra. Fever? Well, there could be many causes. Wait a moment. I think I still have some grunt root. That should be enough to ease your pain, at least for now. Take a seat at the fire. The warmth might help you. Oh, so now we're brewing potions for complete strangers. Well, if the strangers are about to die of fever, then yes. There was that oath we swore once, remember? To help the afflicted, to... Whatever. Thank you. Gruntroots, gruntroots. Here we go. So, let's see. Sheer cup, some water. Ha! Done. I can't make any promises, but... Finn! The still! Do something, damn it! Do something, or no! Oh, sod it! Do I really have to watch every step you take? That was a fucking close call. Hey, I'm sorry, alright. We'll pick up a new one in Ark. Yeah, you're paying for it. Here I thought this bloody day couldn't get any worse. This day isn't getting any better. Here, drink this. It'll help you. See, you already look a lot better. Still, you should let a priest take a look at that fever as soon as possible. The grunt root potion will wane in a few days. What? You mean the still?
Bad quality and too much heat, I'd wager. But, whatever will be, will be. Explosion. I'm not sure I'll follow. Oh, that'd be great, wouldn't it? Finn Dowders. Died in 8234. Cause of death, exploding still. Ha ha. Look, I really don't know what you're talking about. Maybe... Wait a second. What was that? I could have sworn I saw something moving over there. Oh, shit! What the? Carbos! They've hit me, Finn. Those bastards. They've hit me. Carbos, do something, damn it! Co jest? No nie. Now look at that. Our mysterious survivor has awoken. Jaspar Matumiel Delberic. Jaspar for short. And you, my friend, are at my very own campsite. Before you ask, yes, the bandits killed both of the apothecary. The only reason you're still alive is that the impact of the explosion threw you right into the thicket. Most of your injuries are only superficial, but your fever, well, it's a different story. Quite a lot, actually. You're suffering from Arcanist's fever. Honestly, I'm surprised the old apothecarius didn't see that. Let me guess, you're suddenly capable of doing things you previously knew only from the bard songs, right? You're unusually strong, you have reflexes like a cat, and drinking potions or any kind of magically infused substance leaves a bitter afterglow in your head. Well then, congratulations. Your magical talent just blossomed. A bit late, given your age, but it happens. Put simply, the fever is a result of your body not being able to cope with it. It's not much of a problem for now, but if you don't let an Arcanist treat you sometime soon, things are going to get grim. Contain it, not cure it. From here on out, you're always going to be a little more sensitive than someone without magical gifts. But that's tolerable compared to what your magic will allow you to do. Prone to certain conditions. As I said, your fever will get worse if you drink healing potions. But you'll also be a lot more susceptible to nightmares and those kinds of things. Also, you should be very cautious of areas with magical contamination, such as Thalgard in the east. At first, diffuse headaches, general unease. Later on, your eyesight will blur, your limbs will grow weak, and you'll get a maddening itch all over your body. If you leave it untreated for too long, you'll either die or turn into an Orbaya. Yes, it can kill you. Everything has its price, as the wise hermit likes to say. And an Orbaya is basically a giant undead version of yourself with tumors and pus all over your body. Just never let the fever get too bad. Well, there's ambrosia, but for an uncontained fever, it will only postpone the symptoms. Later, you can drink it whenever the fever gets worse. The stuff looks and tastes like undead sweat, and is bloody expensive, but it's the only thing that really helps. You have visions? Not that I know of. The only visions I've ever had are those that come along with a good pipe of peaceweed. You know what? As I said, someone needs to contain your fever as soon as possible. And as it happens, I know people. But in return, I want you to tell me everything. What did you do in that temple? And what's the story with those visions? I can't put my finger on it, but there's something strange about you, and that intrigues me. What do you say? Well then, the stage is yours. Dobra. Co? I see. My condolences for your loss. So, let me summarize. You somehow survived getting thrown into the open sea.
and while you were half dead, had this dream in which you saw burnt bodies and a blinding light? Huh. You also said that your magic didn't develop gradually, as it usually does, but all at once, right? Well, that's quite the story. I guess you know how absurd it sounds, but for some reason, I believe you. I've met a lot of liars in my life, and you aren't one of them. All right, it's settled then. I'll introduce you to my employer and ask him to treat you. Before we leave, however, there's something else I need to take care of, and I can use a hand. The sooner we get that done, the sooner we can make for Ark. Ark? The capital of this country? Walls high as towers of iron-hard stone rest alone in the mountains in granite enthroned, never decaying, the ages surveying, guarded by Malthus, and blah, 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 and so on and so forth. You're going to see it soon. Splendid. Dobra. We'll need some information before you can help me, though. I take it the fact that Vin has seen better times hasn't eluded your attention, has it? For the last 2 years, there have been wars and unrest everywhere. And even though in Enderal there's officially peace, there are peculiar things happening here, too. Normally docile animals, tears, attacking wanderers in the open. The dead awakening in hordes. It's unsettling, to say the least. The strangest thing, however, is the Red Madness. Yeah. It's some kind of mental illness that makes people lose their mind. Just a couple of weeks ago, there was a smith in Ark who butchered his entire family. He was drunk, but that doesn't explain why he screamed things like "fear the light" while he was doing it. Or a young woman of noble pact who set her own house on fire while her family was asleep. Now, you might say that these kinds of things happen, but by now there have been more than a dozen incidents in a very short period of time. The fact that the afflicted's eyes glow red while they go rampant has made people call the disease the Red Madness. Thing is, some weeks ago it happened again, only this time it was a magistrate from the Holy Order itself. A teacher who instructs the novices aspiring to become keepers. His name was Yarrow, a man with more than 60 winners on his back. Well, according to the sole survivor, he entered the teaching room that day as usual, and instead of giving his lecture on alchemy, he gave a strange kind of speech where he kept going on about how mankind is corrupted and that it has succumbed to the void. And his eyes started glowing, he locked the door and blew himself up in a magical explosion. I'm not one for vows and austerity, so no, I'm no keeper. My specialty is recovering lost things. Treasures, tomes, memories, and the like. And the Order hired me to do just that. They want to know how a man like Yarrow could fall victim to the Red Madness, and thus if there's something like a pattern to this malady. Doesn't matter. Yarrow grew up in a small village not far from here, and according to the Order, he visited it quite often after his partner died. What I want your help with is finding clues as to why he did what he did. What do you think? Great! First of all, I want you to travel to Riverville and talk to an old man named Alfred, a childhood friend of Yarrow's. Ask him what he makes of the incident, and whether he has any explanation for it. Secondly, a farm boy told me that he saw Yarrow throw something into the sea during his last visit there. The winds have been blowing inland the last couple of days, so go search the shoreline and see if it washed up. I myself will take a look at the house Yarrow grew up in. Ah, and here, this is a map of the region. Yarrow's house is at the blue dot. So, unless there's anything else, I'd say let's step to it. Just meet me at the farm when you're done. Dobra, czyli wiemy wszystko. Tu było napisane, że jak pokazuje. A, tutaj pokazuje jakby poziom trudności misji. No dobra, mi się to akurat podoba. Mapę dostałem. A, dostałem lokalizację do mapy. Dobra, wszystko dobrze wiedzieć. Musiałem sprawdzić jedną rzecz. Jest świetnie.
Tylko jest jedna rzecz, która mnie niepokoi, chyba... Albo mi się wydaje, albo już tym, nie wiem, czy wrócę do tego miejsca, tam było kilka fajnych rzeczy, które mógłbym jeszcze znaleźć. Jakaś książka. No, nieważne. Było kilka fajnych rzeczy, które chyba jeszcze nie odkryłem, co po prostu nie wziąłem. Więc tak, pierwsza rzecz, którą muszę robić, to dowiedzieć się o mojej chorobie, co się stało ze mną. No i teraz chyba mamy większy wybór, co można zrobić. Można się przejść gdzieś, albo ewentualnie... No i deszcz trzeba padać akurat kiedy ja wychodzę. Oj, fajnie, film. Co to dziwnie. Znaczy nie powinien problem z padaniem jednego wilka. Niech będzie. Ekspon stałem. No bo się nie wyleczę. Od razu pójdę spać. Pójdę spać, żeby była lepsza pogoda. Tyle. Jestem ciekaw, czy faktycznie ta choroba będzie działać z czasem, że będę gorzej się czuł w ogóle. To byłoby dość ciekawe. Mechanika by sprawiała, że już nieprzyjemnie. Dalej pada. Nie mogę. Niech poczekam trochę dłużej. Nie ma nic przeciwko, że ja tam trochę się pośpię sobie. Teraz jest raczej wieczór, nie śnię. Dalej pada. Coś tu się dzieje. O, już nie pada. Dobra. Niech będzie taka pogoda. Pospałem sobie z 20 godzin. Fajnie, super. Przyjemnie. Postać tako się prezentuje bardzo fajnie. Tu se stoi na ognisku. Pewnie pupę mu zimno. No dobra, fajnie. Można już kończyć odcinek. 30 minut minęło. Sądzę, że to jest odpowiednia ilość czasu na odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Następnym miejscem, który będzie, to nie wiem. Najwyżej się pozwiedza świata, ewentualnie poszuka jakiegoś miasta. No dobra, mam nadzieję, że wam się podobało. Cześć.